pięknie, kolorowo. Największy kwiatowy ogród na świecie. Miliony, miliony, dziesiątki milionów kwiatów. Zobaczymy. Dzień dobry, że tak powiem. No nie wiem, czy będzie dobry. Powiem wam, że jestem tak zmęczony, że masakra. No. Także nie wiem, jak ja ten dzisiejszy dzień przeżyję, bo mało spałem. Wcześnie wstaję, wcześnie wychodzę, późno wracam. Jestem tu na takim dworcu autobusowym Al Ghubaiba Bus Station i prawdopodobnie z tego dworca jutro będę jechał już do stolicy państwa, do Abu Dhabi. Jedziemy dalej. Powiem wam, że te autobusy to one często gęsto z zewnątrz tak ciekawie wyglądają, bo są całe obklejone, ale to są, kurde, dopiero teraz jak w nim siedziałem, zauważyłem, to są zwykłe Mercedesy i to takie starego typu. Czym dłużej tutaj jestem, to tym więcej zaczynam dostrzegać pewnych takich też tutaj niuansów, mankamentów. Także tutaj to nie jest tak, że to wszystko złotem się świeci. Też miejscami zależy, mówię tam od uliczki, też jest troszkę brudno. Ciągle tutaj próbuję wypatrzyć jakieś luksusowe samochody, limuzyny, ale powiem wam szczerze, że nie widzę, no. Nie widzę. Samochody jak samochody, tam może ze dwa gdzieś tam kiedyś mi minęły, jakieś takie widać bardziej wypasione. Także to nie jest też tak, że tutaj, kurde, same Lamborghini, Ferrari jeżdżą. Nie widziałem też policji, nawet nie wiem, jak taki samochód policyjny wygląda. Oni podobno też jeżdżą takimi wypasionymi furami, ale jakoś mi się nie rzucili w oczy. Nawet nie widziałem takich spacerujących policjantów. Także nie wiem, jak oni są umundurowani, jak to wygląda. Widzę, że często gęsto na wyrost są pewne rzeczy, nie? Że z daleka coś pięknie, ładnie wygląda, ale jak już się tam wejdzie, bardziej się człowiek w to zagłębi, w szczegóły, no to zaczynają wychodzić różne kwiatki i grzybki, nie? Pewnie jakbym tu posiedział dłużej, no to bym tych różnych takich minusów znalazł, dostrzegł tutaj więcej, ale na razie no dzielę się z wami tutaj swoimi takimi spostrzeżeniami. 3 przesiadki, żeby dojechać tam do tych ogrodów. The next station is World Trade Center, Expo 2020. The next station is Emirates Towers. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. No wysiadłem z metra i wbiłem tu do galerii, bo wyjście jest bezpośrednio na galerię. To jest Mall of the Emirates, też taka duża, wypasiona galeria. Tu chyba na dole Carrefour. Jestem tutaj pod ogrodem motyli. Czekaj, coś nie pasuje. It's a screenshot. I'll open the... Moment. Wait a moment. Jakiś mały problem był tu z czytaniem kodu. No ale jestem. Widzę tutaj zainteresowania nie ma o tej godzinie. Ludzi nie widać, no ale zobaczymy. Smażę ostro, samo południe. Za dużo czasu tu nie zamierzam spędzić, raczej bardziej się nastawiam na ten Miracle Garden, który jest obok. Tam
Myślę, że to będzie dużo ciekawsze. Wchodzimy. Wszędzie gęba wodza narodu. Tysiące motyli w gablotach. Tu portret, zobaczcie, to wszystko są zasuszone, prawdziwe motyle. O kurczę. A jakie echo tu jest. Normalnie mam prywatną wycieczkę, nikogo nie. I tu motyle żywe, o. Latają. Ja pierdzie. Trzeba uważać, żeby nie zdeptać takiej. O kur... Grubo. Nie no, ciekawe, tylko szkoda mi tych trochę motylków, bo już nie jeden tu na pewno został zdeptany. Zobaczcie, i one tak mało takie mrawe są. Zobaczcie, ile tutaj jest. Kurczę, i tak sobie siedzą spokojnie. Niby żywe, a za chwilę... O kur... Ale pod nogi trzeba patrzeć. O, tu ile ich jest na tych kwiatkach. No. No grubo. No bardzo fajne, ale czy humanitarne? Nie wiem. Takie zoo dla motylków, tylko że w zoo te zwierzęta no aż tak chyba nie są narażone na niebezpieczeństwo, a tutaj te motylki takie delikatne, one tutaj pod nogami się plątają. Tu już widziałem ze 2-3 takie zdeptane. Taka pani chodzi, sprząta. Przed chwilą widziałem jednego z ziemi zgarnęła, wrzuciła normalnie do kosza, do śmietnika. Prywatna wycieczka. O tej godzinie zero zainteresowania, mało ludzi. Poza sezonem, może dlatego. Ile, nie pamiętam już ile to kosztowało, jakiś niedrogi, coś koło 50 zł. Taka dla dzieci atrakcja. No, ale nie tylko, bo mi się też podoba mi się, tylko mam trochę jako taki trochę obrońca zwierząt i jak ja to zawsze mówię, trochę pseudo-wegetarianin. No, mam trochę obiekcje co do słuszności czegoś takiego. Ciężko je tak tutaj na kamerze uchwycić.
Kolejna strefa, trzecia. Tu takie większe te motyle. O. No bardzo ciekawie tutaj wszystko to zaaranżowane wśród tej zieleni. Aż mnie dziwi, że nikogo nie ma. No i tutaj już jest jakby koniec. Także są tak jakby 3 strefy. Takie tutaj zielone z tymi żywymi motylami. No i tam chyba te 2 czy 3 pomieszczenia, które Wam pokazałem z tymi, no niestety martwymi motylami w tych gablotach. Ładnie tam zaprezentowane. Ups. Ups. Haha. Jak się go zaczepi, to ucieka. Widzę, obsługa tu w pełni azjatycka. Sami Azjaci. Także to taki ich pomysł. No to tak pasuje tu do nich. Taki klimat azjatycki. Jest też sklep tutaj z ciuchami, z pamiątkami. Coś tam można też chyba przekąsić. No ale jak widzicie, pusto. Poza sezonem. Może gdzieś tak za miesiąc, jak jeszcze będzie chłodniej. To by było tyle z ogrodu motyli. Wizualnie mniej więcej wiecie już, jak to wygląda, na czym to polega. No już z daleka widzę, że tutaj to będzie atrakcja mega. Widzę, że tam więcej ludzi chodzi, tylko jedynie co mnie martwi, bo tutaj no większość to jest na zewnątrz, na podwórku, a jest straszna paruwa, jest samo południe, 11. Będzie ciężko. No ale nic, wchodzimy, jak już jestem. Pięknie, kolorowo. Największy kwiatowy ogród na świecie. Miliony, dziesiątki milionów kwiatów. Zobaczymy. No pięknie, kolorowo, no petarda, no co Wam mogę powiedzieć. Tam cały samolot, zobaczcie, z kwiatów. Silniki nawet się kręcą, działają. To wygląda tak, jakby był kiedyś jakiś stary, prawdziwy samolot. Tylko go tak obkleili kwiatami dla bajeru. A może atrapa, no ciężko powiedzieć. Idziemy, tam w oddali widzę wioskę Smurfów. Który Smurf mnie najbardziej interesuje? Oczywiście Smurfetka. Ale na razie nie widzę tutaj. Wszystkie wyglądają identycznie. Pamiętam, tam kiedyś bardzo lubiłem bajkę, oglądałem. Tam był ten Sknerus, Szpioch, Zgrywus. Różne te Smurfy były. Każdy tam trochę się ubiorem, strojem wyróżniał. Tutaj też one, no tam są różnokolorowe. Ja widzę, że tu jest cała smurfowa wioska, łącznie z ich domkami. O, dokładnie. Tu jest napisane. Wioska Smurfów. Wchodzimy. Ojej, w nosie mnie już kręci od tych zapachów, od tych kwiatków. Ja pierdzielę, no kosmos. Kurde, jest i Gargamel z kotem, zobaczcie.
Jest smerfetka. Idziemy do niej. Jest i papa smer, zobaczcie. No widzę, że trochę tu oszukują, bo smerfetka była jedna, a tu jest jedna. A tam po drugiej stronie widzę drugą. Chyba że to nie smerfetka, tylko jakiś przebieraniec. Tak trochę wygląda. W dobie teraz poprawności płciowej jakiś transik chyba. Oj, to nie jeden. Tu jeden. Tam kolejne dwie pseudosmerfetki. Tam to mi wyglądają na pseudosmerfetki. Chyba ta jest oryginalna. Tam jest znowu ten Papa Smurf. Powtarzają się figurki. No. Wszystko fajnie, ale jest trochę niewyróbka pogodowa. A tu za bardzo tak cienia też nie widzę, żeby się skryć. Tam jakiś zamek. Kurde, tutaj ja czytałem w necie, że tu można i 3 godziny spędzić i z tego co widzę faktycznie. Także zejdzie mi tu trochę. Zobaczcie, to się ciągnie gdzieś tam daleko, daleko. Tam jakiś zamek, tam takie bajkowe jakieś pałace a la z Disneya. O, jak komuś się nie chce chodzić, to można sobie pojeździć zawsze Meleksem. Przez chwilę myślałem, że tu Polacy tak po twarzach, ale okazało się, że nie. Jacyś chyba Angole. O, tu są jakieś jadłodajnie. Idę, chwila odpoczynku. Perfumerię. Handel musi być. Siadłem sobie tutaj przy wiatraczku, który tam taką wodną giełkę też puszcza i odpoczywam. Jeszcze chyba jakiś zimny napój zaraz kupię, no bo nie wyróbka, kurde, gorąco. Tutaj jest fajnie, miło i przyjemnie. Powiem wam szczerze, że tych Arabów to ja tu za wielu tu nie widzę. Tak jak czytałem, tak jak mówiłem wcześniej, większość tutaj mieszkańców to przybysze z Pakistanu. O, tam panie ma. Z Pakistanu, z Indii, z krajów obrzeżnych. Nie wiem, bałem się, że tu większość tych kobiet to jakieś pozakrywane, pozamaskowane będą. No takie miałem trochę tu wyobrażenie tego Dubaju. A tak naprawdę to tu jest luz blues. Większość lasek chodzi normalnie, wyrozbieranych. Nie mówię wcale o turystach, tylko te, co tutaj żyją, mieszkają. No fakt, że tam skromnie. No, większość kobiet, zauważyłem, chodzi w spodniach. Ale czasem naprawdę są i takie lufy wyrozbierane tam z dekoltami na wierzchu. Takich kobiet mocno ortodoksyjnych, zamaskowanych, że ubranych na czarno, że tylko oczy widać, to tutaj naprawdę widziałem bardzo, bardzo niewiele. Także Dubaj jest tutaj mocno pod tym względem wyluzowany, nie jest rygorystyczny, otwarty dla turystów. No jest tego tumultum, tam zegar kwiatowy. Tutaj trochę tych ludzi jest, ale tłumów, jak widzicie, jakiś tam nie ma. Większość tych turystów, co tu jest, to też widzę chyba miejscowych Hindusów. Oni bardziej są przyzwyczajeni do takich temperatur. Maksymalnie temperaturę, jaką doświadczyłem, to była w Izraelu nad Morzem Martwym. No tam w cieniu było chyba 40, grubo ponad 40 stopni, a na słońcu no to normalnie można było jajka smażyć, nie? Tutaj widzicie, już mi się ciężko myśli, jak to się nazywa? Paf, paf, o, uciekło mi słowo. Paf.
Ale paruwa. No tu panowie dbają o te kwiatki, coś tam. No na pewno wymaga to dużo pracy. Od tak same z siebie one tak może nie rosną i potrzebują jakiegoś dodatkowego nawadniania, no bo to aż wierzyć mi się nie chce, że one tak tutaj funkcjonują. Ogród nie jest całoroczny, jego chyba dopiero teraz właśnie tak mi się fartnęło, bo on wydaje mi się dopiero teraz wystartował z końcem września, a mamy dopiero początek października. Muszę patrzeć na datę, bo mój syn ma niedługo urodziny. No ale to już będę w Polsce. Niedługo się z nim też zobaczę. No nie w urodziny, ale po urodzinach. No szkoda, że nie mogą chłopaka tu ze sobą zabrać, no ale wiecie jak jest. To też jest jego marzenie, zwłaszcza Burcz Khalifa. To go najbardziej interesuje. Najwyższy budynek świata. Może jeszcze kiedyś będzie okazja. Kto wie, kto wie. No na ten moment wiadomo. Jest jak jest. On by tutaj strasznie marudził, bo za gorąco, no, za gorąco. Cały ciąg różnego rodzaju restauracji. Także z głodu nie umrzecie. Ale bym sobie wskoczył do takiej zimnej wody fontanny. No kurde, powiem wam, że no w takim miejscu turystycznym no mogli sobie już darować te wyjście, te nawoływania do modów. Tam słyszę co któreś słowo Allah Akbar. No ja nie jestem muzułmaninem, ja sobie na przykład bym nie chciał, żeby mi tutaj to mi się już w tym momencie nie podoba. I to słyszycie jak to głośno napierdzielają, no. Przez te głośniki tam na słupach, no i na co to i po co, no. Już się czuję zirytowany. No niepotrzebne. Psuje cały klimat, atmosferę. No ale w takim miejscu, w ogrodzie, gdzie tu mówię, dużo turystów, to widzę Hindusów z Indii poprzyjeżdżało, są innej wiary, tak samo ja jestem chrześcijaninem, tak? No i po co takie tutaj? Nie wiem co o tym sądzicie, ale ja tak uważam. Najpierw myślałem, że to gdzieś z jakiegoś meczetu, gdzieś tam za płotem. No to meczet może jest za płotem, ale centralnie tu na słupach głośniki są skierowane centralnie tutaj na ten ogród. Pomimo tego całego piękna, które tutaj mnie otacza, to te modły mogli sobie odpuścić. Tu będzie taki punkt chyba widokowy z góry. Jeszcze będzie można zobaczyć jak ten cały ogród wygląda. Witam Was. Niestety na tym koniec nagrań z ogrodów w Dubaju, bo kartę pamięci szlak trafił i straciłem dużo materiału, która była na tej karcie. Nie wiem co się z nią stało. Kartę mam, ale w żaden sposób nie mogę odtworzyć na niej nagranych plików, także straciłem sporo materiału, resztę ujęć tutaj z tych ogrodów. No i oprócz tego miałem na tej karcie też całą wyprawę na pustynię nagraną, czyli moją krótką przejażdżkę na wielbłądzie i później to, co było dla mnie najfajniejsze, przejażdżkę jeepem po wydmach. To było swego rodzaju dla mnie
nowe doświadczenie, bo tego nie przerabiałem. No i co jeszcze? Była fajna kolacja ze smacznym jedzeniem, z tańcem brzucha, z pokazami ognia. To wszystko niestety przepadło. Tego materiału z tej karty nie jestem w stanie otworzyć. Może gdybym się zgłosił do jakiegoś specjalisty, może by mu się to udało, ale nie chce mi się w to bawić, nie mam czasu. Niedługo wyruszam w kolejną podróż, także muszę zwolnić karty pamięci, także jedynie co mi zostało to wspomnienia w mojej głowie. No i tego już Wam nie udostępnię, tego już nie zobaczycie. Jednak na tym nie kończę swoich vlogów z Dubaju. Został mi jeszcze jeden ostatni materiał z innej karty, która mi się zachowała i działa poprawnie. Także w kolejnym vlogu pojedziemy już do stolicy miasta, do Abu Dhabi, czy tam do Abu Zabi. Różnie to wymawiają, mówią. Właściwie to do końca nie wiem, jak jest poprawnie. Chyba obie nazwy jakoś tak funkcjonują. No i za chwilę obejrzycie krótki zwiastun tego, co czeka Was w kolejnym już ostatnim vlogu z Emiratów Arabskich. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, komentowania, a niedługo vlogi z mojej ostatniej podróży do Macedonii, do Kosowa, no i może troszkę będzie ze stolicy Serbii, z Belgradu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania moich dalszych przygód w kolejnych krajach. Bądźcie bardziej aktywni. Pozdrawiam serdecznie. No sami zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Architektoniczna, po prostu cuda. I wielkość tego wszystkiego, no niesamowite, no.